Nazywam się Paweł Dąbrowski, jesteśmy w gospodarstwie Agronomberis. Zajmujemy się produkcją owoców jagodowych, produkujemy truskawki, maliny, borówki, jagodę kamczacką i czerwoną porzeczkę, jeżyny również. Całkowita powierzchnia gospodarstwa jest 600 hektarów, w tym jagodowej około połowy całej powierzchni. Od kilku lat używaliśmy trzmieli, a od 2 lat również używamy murarki ogrodowej u nas w gospodarstwie do zapylania głównie borówki. Więc zaczęliśmy współpracę z firmą Osmia Future 2 lata temu. Na początku były to doświadczenia. Państwo przyjechali do nas, zaprezentowali nam te pszczoły, zainstalowali nam za darmo i w ubiegłym roku poszliśmy już w duży projekt, jak gdyby całe borówki były obstawione, widząc, że jest większa różnorodność, ponieważ mieliśmy pszczoły dzikie, mieliśmy trzmiele i mieliśmy jak gdyby murarkę ogrodową. I w tym roku całą tą pracę kontynuujemy dalej. No i nawet idziemy w stronę malin, także chcemy również maliny zapylać pszczołą ogrodową z firmy Osmia Future. Witam Państwa, znajdujemy się w gospodarstwie Agronombery w województwie lubelskim. Do tego gospodarstwa dostarczamy ule w tym roku już 3. raz. Są to ule Osmia Boxy wraz z murarką ogrodową i rogatą. Ule nasze trafiają na uprawy zarówno borówki, jak i jagody kamczackiej i maliny. W tym roku będziemy również testować w malinie pod osłonami. Są to uprawy malin letnich. Gospodarze rozmieszczają takie ule, wieszając je na tego typu podporach, po to, żeby były one stabilne, są wzmocnione. Powieszone, zostawiane są same sobie w cudzysłowie na czas kwitnienia. Po kwitnieniu przyjeżdżamy, odbieramy takie ule. W pierwszym roku dostarczyliśmy ule na 10 hektarów po to, żeby gospodarze mogli skontrolować, jak wpływa zapylenie za pomocą pszczół samotnic na plony i jakość borówki amerykańskiej czy borówki wysokiej. W tym celu porównali jakość tych owoców z plantacji zapylanych za pomocą tych naszych pszczół oraz innych borówek, które znajdują się w dużej ilości na tym gospodarstwie. W związku z faktem, że byli z efektów bardzo zadowoleni, postanowili nawiązać z nami szerszą współpracę. W dniu dzisiejszym dostarczyliśmy do tego gospodarstwa już pszczoły po to, żeby gospodarze mieli więcej czasu na zaplanowanie prac związanych z rozmieszczeniem tych uli. Korzystają tutaj oczywiście z naszej aplikacji mobilnej BeGrow, dzięki czemu mamy informację zwrotną, jeśli chodzi o jakość zapylenia po sezonie. Omawiamy takie wyniki z naszymi gospodarzami po to, żeby optymalizować rozmieszczenie i ilość uli w kolejnych latach. Takie dane będziemy zbierać co roku, żeby dojść do perfekcji, jeśli chodzi o ilość pszczół i jakość, jaka jest konieczna na tych plantacjach. Oczywiście będziemy brać pod uwagę również wiek plantacji, po to, żeby dostosowywać ilość owadów do plonów, jakie będą oczekiwane z danej kwatery, ze względu na to, że część plantacji wchodzi dopiero w pełni owocowania. Należy sobie zdawać też sprawę, że zapylenie to nie tylko ilość plonów, jakie zbieramy, ale też jakość tych plonów. Czym więcej ziaren w owocu, tym większy jest owoc, więcej wapnia jest w stanie pobrać, a z tym wapnem często możemy mieć problemy w przypadku borówki, bo tutaj sadownicy czy plantatorzy często zastanawiają się, jak wapnować, jak dostarczać tak ważny składnik roślinom, nie podwyższając pH, więc bardzo ważnym składnikiem jest wapno, jeśli chodzi o długość przechowywania i jakość pozbiorczą. Czym więcej mamy ziaren w owocu, w przypadku również owoców jagodowych, w tym borówki, tym mamy lepszej jakości plony, co jest w tych czasach coraz bardziej ważne, wysyłając swoje owoce na dalsze rynki, żeby nie otrzymywać tak zwanych zwrotów po sezonie. Często sadownicy, plantatorzy pytają nas, jeśli chodzi o murarkę ogrodową i rogatą, jeśli chodzi o borówkę amerykańską. Mogę zagwarantować, że bardzo dobrze się sprawdza, bo zapylenie to jedno, drugie to ilość nektaru, który zostaje na kwiatek, który jest zaczątkiem chorób związanych z szarą pleśnią, bo na pozostawionym w środku w kwiecie nektarze często rozwijają się grzyby sadzawkowe, przez to mamy dużo większe problemy później z chorobami, przechowywaniem i jakością owoców po zbiorach. Dlatego
warto jest pomyśleć o zapylaczu nie tylko pod kątem jakości, ilości plonów, ale też jakości, oszczędności w zabiegach środkami ochrony roślin, jeśli chodzi o szarą pleśń.